Co to znaczy permakultury dla ciebie i jak to jest połączone z tego, co robisz tu? Ludzie, którzy wymyślili to określenie, mieli na myśli, sama nazwa pochodzi od permanent agriculture. To miało być jakaś nowa forma rolnictwa, która będzie odporna na zmiany klimatu, będzie dobra właśnie dla ziemi, dla ludzi. Będzie to rolnictwo trwałe, nie bazujące na paliwach kopalnych, tylko na źródłach odnawialnych. Będą to systemy produkcji żywności, produkcji rolnej, oparte na naturalnych cyklach, czerpiące wzorce ze świata naturalnego. I tak się to wszystko zaczęło. No i ja staram się działać w ten sam sposób. Natomiast nie skupiam się nad tym, czy to jest permakulturowe, czy nie. Staram się szukać skutecznych, działających rozwiązań, czegoś, co dla mnie tu będzie wykonalne, będzie dla mnie działać. No, to są najważniejsze sprawy. Co to jest? To jest jabłoń Signetiliś. To duńska jest odmiana, o ile dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo smaczne jabłko. No jeszcze nie owocuje, bo młode jest, ale patrzę jak rośnie. Tu było szczepione. Dlaczego one są sadzone w ten sposób? To jest pomysł zaczerpnięty trochę od Stefana Sobkowiaka, takiego kanadyjskiego sadownika permakulturowego polskiego pochodzenia. Stefan wymyślił taki patent sadzenia drzew, że sadzi naprzemiennie jabłoń, grusza, jabłoń, grusza, jabłoń, grusza. Pomiędzy nimi sadzi śliwy, wiśnie i orzechy jeszcze. I jeszcze pomiędzy tymi gatunkami wplata gatunki, które wiążą azot, żeby ten cały system się sam nawoził. Dzięki takiemu patentowi, jeżeli pojawiają się szkodniki, powiedzmy szkodnik jakiś jabłoni, to do następnej jabłoni bo ta następna rośnie grusza, bo to są tak 2 śliwy i dopiero tam za 8 metrów grusza i za następne 8 dopiero jest jabłoń, czyli jest 16 metrów do następnej jabłoni. Ale tamta za 16 metrów jabłoń to jest inna odmiana, która ma inny termin kwitnienia, inny termin owocowania. W związku z tym, jeżeli to jest szkodnik kwiatu, to też nie trafi tam na kwiaty. W związku z tym ma bardzo daleko i prawdopodobnie zanim doleci do następnej jabłoni, to zostanie przez coś zjedzone. No ja tutaj buduję taki system leśno-pastwiskowy. To jest i sad, i pastwisko jednocześnie. Więc te linie drzew są co 14 metrów. 14 metrów to wydaje mi się jest taka przestrzeń, że da się jakieś wydzielić sensowne kwatery, nie takie bardzo wąziutkie, tylko żeby te owce miały trochę miejsca. A jak drzewa podrosną, no to zasięg ich koron będzie prawie że do środka każdej kwatery. Cała ta powierzchnia będzie jakby przynajmniej częściowo schowana pod koronami drzew. Nie jest to, wydaje mi się, że to jest tak optymalne, to 14 metrów, nie za gęsto, nie za rzadko, żeby trawa rosła bujna, żeby była odpowiednia ilość światła, ale i też odpowiednia ilość cienia, bo trawa też najlepiej rośnie, jeżeli ma przez jakiś czas cień. Widzę to oczami wyobraźni jako taki zielony labirynt w przyszłości. Ta część to jest pierwszy mój kawałek sadu, który posadziłem. Te drzewa już owocują. W zasadzie na wszystkich są w tej chwili pozawiązywane owoce. Po tej stronie mam gruszę, po tamtej stronie jabłonie. Każde drzewo to inna odmiana. To jest oczywiście część kolekcji. I w tej części wypasam gęsi. Ale też teraz na wiosnę spasłem to za pomocą owiec. 2 razy już owce tutaj były. 2 razy już to zjadły. Po pierwsze, co widzimy, to rosną te drzewa bardzo rzadko. One tu rosną 8 na 7 metrów. Dawne sady sadzono jeszcze rzadziej, sadzono 10 na 10 metrów. Z jednej strony jest to strata terenu, z drugiej strony nie, no bo ten sad jest jednocześnie pastwiskiem i zawsze tak robiono. W sadzie zawsze pasły się gęsi, albo konie, albo chodziły krowy. Trzeba tylko osłaniać drzewa, żeby nie uległy zniszczeniu, więc nie jest to strata powierzchni. A drzewa rosnące rzadko mają dostęp światła do korony z całej strony, są owiewane przez wiatr, szybko obsychają z deszczu, z rosy, w związku z tym nie rozwijają się choroby grzybowe. Tych drzew nie trzeba opryskiwać, nie trzeba nic z nimi robić, ja ich nie przecinam, pozwalam im na budowę dużych, szerokich koron, bo każde drzewo ma dużo miejsca. To jest zupełnie inna filozofia niż dzisiejsze sady, gdzie sadzi się co pół metra drzewo. Nie jest to dla mnie żadnym problemem, że jest ich mniej, bo i tak jest to jednocześnie pastwisko, a ten owoc jest dodatkowo. A jak jest duży urodzaj, jest rok owocowy, no to wtedy mamy dodatkowy dochód z owoców. Ten sad osiągnie czasy swojej świetności, jak mnie już nie będzie. I to jest piękna dla mnie perspektywa. Im ja będę starszy i słabszy, tym ten sad będzie mocniejszy i wspanialszy. A najlepszy będzie, jak mnie już tutaj nie będzie i coś po mnie zostanie. I to jest miła bardzo perspektywa, przyjemnie mi się o tym myśli. Przyjemnie się żyje z taką myślą, że coś tutaj się rozwija i rośnie no i to jest taki sad na 100 lat. To są wszystko długowieczne drzewa.
No to mój warsztat. Większość swojego życia zawodowego spędziłem jako rzemieślnik. Tak naprawdę to jestem kowalem, który zajął się rolnictwem. Kiedyś pracowałem tutaj w pełnym wymiarze i żyliśmy z tej mojej pracy, z kowalstwa. Głównie było to kowalstwo artystyczne, trochę też robiłem usług, jakieś narzędzia regenerowałem. Głównie to robiłem balustrady, różne ozdobne bramy, furtki, takie różne rzeczy. W międzyczasie zrobiłem dyplom mistrzowski, także z tym mistrzem kowalskim wisi ten dyplom, no ale jakby działalność została zamknięta. Nie pracuję tutaj w tej chwili, nie prowadzę działalności. My generalnie żyjemy, pieniądze zarabia moja żona, a ja produkuję dla nas żywność. Więc zasadniczo żywność jest na mojej głowie. Ja też gotuję i robię przetwory. O, łazi po tobie. Ogrodnica niszczylistka, bo to jej pora teraz na rójkę. Mam daleko do rynków zbytu. Do Warszawy jest 100 kilometrów, no 2 godziny drogi średnio. To też są duże koszty. Żeby jeździć do Warszawy z zaopatrzeniem, trzeba by mieć jakieś duże ilości. Ja mam tutaj po pierwsze mało ziemi, po drugie sam jeden jestem do tego wszystkiego. W związku z tym nie jestem w stanie wyprodukować takiej ilości, żeby się opłacało jeździć z dużą ilością do Warszawy, no to się po prostu wszystko nie domyka. Na starcie przegrywam konkurencję ze wszystkimi rolnikami konwencjonalnymi, którzy są dotowani, są subsydiowani, a ja prowadząc gospodarstwo regeneratywne nie jestem. W związku z tym ciężko mi jest konkurować cenowo, muszę mieć produkty droższe. Bo na starcie po prostu oni otrzymują wsparcie, a ja nie. Wszystkie przepisy dotyczące na przykład hodowli zwierząt, one są napisane zakładając realia rolnictwa konwencjonalnego, chów alkierzowy, to znaczy w zamknięciu. I to, co robię ja albo inni gospodarze mi podobni, którzy w podobny sposób gospodarują, w ogóle jest to nieujęte w żaden sposób w przepisach. W związku z tym trudno się urzędnikom do tego odnieść w jakiś sposób i no, my musimy grać według reguł stworzonych dla gospodarstw konwencjonalnych. Jest w polskim prawie coś takiego jak rolnictwo ekologiczne, ale nie ma niczego takiego jak rolnictwo regeneratywne. Więc z punktu widzenia prawa i przepisów nie istnieje coś takiego. W związku z tym, jeżeli ja na przykład robię coś, co się po angielsku nazywa bale grazing, czyli w sezonie jesienno-zimowym, kiedy trawa już nie rośnie, trzymam zwierzęta na pastwisku i one się jakby pasą na tym pastwisku, ale pasą się na paszy, którą ja przywożę. Jest to bardzo dobre dla gleby, ponieważ te zwierzęta zjadają tylko część tego, co ja im przywożę, nie wiem, połowę, 2/3, a resztę wdeptują kopytami w ziemię i to już zostaje jako nawóz na przyszły rok. Z punktu widzenia, mam znajomego, dużego hodowcę owiec, i on mówi, nie rób tego, broń Boże, bo ci odbierą tą powierzchnię i zabiorą pieniądze, które dostajesz. Ja mówię, no ale ja nie biorę żadnych pieniędzy, więc się tym nie przejmuję. A no chyba, że tak, on mówi, bo ja kiedyś próbowałem i oni tego nie rozumieją zupełnie. Dla nich to jest niszczenie ziemi, niszczenie pastwiska, zła kultura rolna, zabiorą ci dotacje, będziesz musiał oddawać pieniądze jeszcze za poprzednie lata. No tak to wygląda niestety. Coś, co jest najlepsze dla ziemi, buduje ziemię, sprowadza żyzność, wspiera budowanie całej flory bakteryjnej w glebie, jest zabronione z punktu widzenia ARiMR-u. Bo to jest zła kultura rolna, bo leży słoma na pastwisku. No i takich przepisów jest masa. Jednoosobowa dochodowa działalność rolnicza to nie wiem, czy jest w ogóle możliwa. Może w mieście, tak. Albo na granicy miasta. Gdybym prowadził farmę miejską, no to byłbym w stanie rozwinąć produkcję warzywną. Sałaty, rzodkiewki, szczypiorek, szybkie takie warzywa, które można często, szybka rotacja, zbierać 3-4 plony z każdej grządki w sezonie i blisko rynek zbytu, blisko odbiorcy, którzy przychodzą, kupują na miejscu, albo nie trzeba tego gdzieś daleko transportować, palić tego paliwa. Można zbudować jakąś społeczność wtedy wokół tego gospodarstwa. No a tutaj do mnie, żeby przyjechać, to jest cała wyprawa. Także no, moje cele są tutaj trochę inne, bardziej właśnie takie na własne potrzeby, na zdrowe nasze życie. Za to, że dzięki temu też, że ja tutaj mamy i ten drób, i warzywa, i tak naprawdę niewiele produktów dokupujemy, żyjemy bardzo tanio. Także taka nasza ścieżka jest. To idziemy teraz zebrać trochę szpinaku na obiad. Szpinak generalnie się już kończy, bo wybija w kwiatostany, ale liście cały czas są jeszcze bardzo dobre. Tu trochę zebrałem, już zdążył odrosnąć, ale będę go sprzątał teraz do końca. Bardzo, bardzo smaczny. Trochę dokupujemy żywności. Głównie kupuję mąkę, ale też staram się kupować od innych rolników, a nie ze sklepu.
Chleb pieczemy sami, ja piekę chleby, no ale mąkę kupuję, bo nie uprawiamy w ogóle zbóż. Ale warzywa mamy własne na cały rok. Większość mięsa mamy też własną na cały rok. Owoców będziemy mieli z czasem coraz więcej, no bo te drzewa rosną. Także owoców kupujemy niewiele, a w przyszłości nie chcę już kupować w ogóle. Także myślę, że tak procentowo to tutaj z gospodarstwa jakieś 70% żywności to jest własne, my mamy. No i poza tym to, co mamy własne, jest wysokiej jakości, no bo tu żadna chemia nie jest stosowana. Wartość odżywcza jest bardzo wysoka tego, no bo po pierwsze, że rośnie w żywej glebie, nie kupuję żadnych nawozów, nawet obornika nie kupuję, bo już mamy własne. W zeszłym roku bardzo dużo miałem różnych zbiorów, bardzo dużo dyń, które jeszcze zostały nam jakieś dynie z zeszłego roku się przechowały. Szpinak też jak zamrozimy, tu będzie ładnych parę kilo, to starczy nam na długo, długo. To się tak wydaje, bo to się składa jedno do drugiego. Szpinaku jest z takiej jednej grządki, będzie mniej więcej 4-5 kilo. Na obiad kilo szpinaku to jest dla rodziny akurat, żeby zjeść. Tutaj na przykład jest grządka z fasolą, po środku rosną cukinie. Z tej fasoli, co tutaj rośnie na tej jednej grządce, będzie z 5-6 obiadów. No i to się tak powoli dokłada. Tam mamy powiedzmy dynię, no tutaj po tej stronie. Z dyni znowu jest ileś tam obiadów. Plus będziemy mieli 20 kurczaków. 20 kurczaków też 40 obiadów. A masz jakieś rady dla osób, którzy chcą zaczynać żyć w ten sposób? Zapewnić sobie jakąś pomoc. Ciężko jest to robić w pojedynkę, samemu. Moja rada, nie róbcie tego sami. Ja próbowałem i wiem, że to jest skazane na niepowodzenie. Tutaj mam też na myśli układy z sąsiadami. To jest podstawowa sprawa. Cała masa ludzi ucieka z miasta na wieś w poszukiwaniu ciszy, spokoju i żeby uciec od ludzi. Nic bardziej błędnego. Nie wolno uciekać od ludzi. Na wieś można uciekać po to, żeby z tymi ludźmi właśnie żyć bliżej. Odległości między ludźmi są mniejsze, ale więzi są bardziej intensywne. Trzeba mieć bardzo dobre relacje z sąsiadami, współpracować z nimi, pomagać sobie i tworzyć bardzo silne, bliskie więzi ze swoimi najbliższymi sąsiadami. To jest podstawowa sprawa. I pamiętajmy o tym, że przyjeżdżając w nowe miejsce, to my jesteśmy nowi, to my wchodzimy w to nowe środowisko, bo ci ludzie tu mieszkają od wieków. I to my musimy się dostosować do panujących zwyczajów. Nie możemy narzucać swoich ani pomysłów, ani obyczajów, bo to my jesteśmy gośćmi. Także wydaje mi się to też bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No i trzeba mieć jakąś na początek chociaż minimalną infrastrukturę, jakieś źródło wody, trzeba mieć ogrodzenia, trzeba mieć jakieś budynki, chociaż jeden, gdzie można pewne rzeczy pochować. Jakiś ten taki setup na początku startowy musi być. To jest też błąd, który ja popełniłem. Na początku tego nie miałem i miałem olbrzymie straty z tego powodu. No niestety, trzeba coś zainwestować. Bez inwestowania nie ma nic. Oczywiście trzeba inwestować mądrzej, nie na początek kupować traktor, który tak naprawdę nie jest potrzebny, ale coś tam musimy mieć, jakieś ręczne narzędzia, jakieś pomieszczenie jedno i drugie, może na początek gdzieś tam w domu. No reszta to są technikalia, które możemy sobie obejrzeć w internecie, bo też nie ma jednego sposobu prowadzenia gospodarstwa czy uprawiania warzyw. Nie ma jednej uniwersalnej metody. Są różne miejsca, różne gleby, różna wilgotność, różnie rozłożone opady, przymrozki. To wszystko trzeba poznać i się do tego jakoś dostosować i dobrać odpowiednią metodę uprawy i hodowli do swoich warunków. A każdy ma inne. Tu rosną pomidory gruntowe. Mam 2 tunele. W jednym zawsze mam pomidory, a w drugim albo jakieś dyniowate, na przykład melony, arbuzy. A w tym roku melony i arbuzy na zewnątrz będą, a w tunelu mam paprykę i bakłażany, a w drugim mam pomidory. I tu mam też pomidory takie w gruncie. I one już kwitną bardzo ładnie. Tu jest pomidor koktajlowy, taka odmiana sweetie. Malutkie, takie okrągłe i bardzo, bardzo słodkie. Bardzo też nasycone smakiem. Tu będę wbijał słupy i naciągnę drut i na tych drutach będą. I jeżeli zdążę, to jeszcze im tu zrobię dach taki z folii. Po drodze opowiem, co tu rośnie. Bo część jest opielona, część nie, no bo to mamy czerwiec, to jest okres, kiedy chwasty rosną najszybciej, więc generalnie 90% mojego czasu teraz zajmuje pielenie. Pielę i tak mniej więcej do połowy lipca, a potem już troszeczkę tego pielenia jest mniej, robi się sucho, już tak wszystko nie rośnie. A od tamtej strony mamy fasolę i cukinię, potem jest szpinak, po szpinaku rośnie resztka
buraka liściowego, który zimował, ale już teraz wybił pędy kwiatostanowe, więc już tą całą grządkę zbieramy do zera i tam pomiędzy nimi rośnie sałata, która będzie rosła dalej, a w miejsce tego, co wyrwę, sadzę następne sałaty. Potem mam 2 grządki czosnku, który będzie do zbioru za jakieś 2-3 tygodnie. I w miejsce tego czosnku posiejemy takie późne uprawy, będzie czarna rzepa i jarmuż. Potem mam grządkę sałatową, różnych sałat, różnej zieleniny. Tu mam 2 takie mniejsze grządki pietruszki, którą w połowie jest tępielenia. No i reszta tych grządek to tam też jest burak liściowy, który jest do sprzątnięcia. Potem tu jeszcze mam grządkę czosnku, pory na zimę. One tu będą rosły do późnej jesieni i będą zimować w gruncie. Tu mamy 2 grządki buraczków, co dzisiaj będziemy mieli na obiad, bo one już nadają się na botwinkę, już je przerywam powolutku. 2 grządki marchwi, wczesna i późna. Tu mam taki mały zagonek kapusty, tam dalej kalarepka. Tu mam selery na zimę, całą grządkę. Ta ilość selerów nam wystarczy na cały rok. Seler się dobrze przechowuje. A to jest coś, co się nazywa milpa, czyli tak zwana uprawa metodą 3 sióstr. Tak w całej Ameryce uprawiano rośliny, tak zwana jest to uprawa współrzędna, gdzie na jednej grządce razem rosną fasola, kukurydza i jakiś przedstawiciel dyniowatych. W tym przypadku to jest ogórek. I one sobie rosną razem. I teraz kukurydza stanowi podporę dla fasoli, fasola dostarcza azotu, a dyniowate zaścielają całość, osłaniając glebę i zabezpieczając przed wysychaniem. Te 3 rośliny bardzo dobrze rosną ze sobą, one się uzupełniają i lubią swoje towarzystwo. Z tej grządki to będzie z 10 obiadów przynajmniej. A tu jest nasza uprawa pomidorowa. No i taka ilość pomidorów to też zaspokaja nasze zapotrzebowanie w zasadzie całoroczne na pomidory. Jak jest dobry rok, no to z tego się zbiera kilkadziesiąt kilogramów, może ze 100 kilogramów pomidorów można z takiego tuneliku zebrać. Część zjadamy na świeżo, resztę robię przeciery. Przeciery się znosi do piwnicy w słoikach. No i robimy sobie z tego sosy różne do spaghetti, zupę pomidorową, do najróżniejszych potraw. No jak wiadomo, życie bez pomidorów nie ma sensu. To są ogórki. Tutaj będą do kwaszenia na zimę na tym kawałku. No to taka nowoczesna technika przez agrowłókninę sadzone. Ta agrowłóknina też jest droga i potem trzeba ją sprzątać, no ale jakaś jest to metoda pośrednia, mi oszczędza czasu, bo nie muszę tego pielić. Wilgoć też się trzyma dobrze. No i one rosną w owczym oborniku. Te wypukłości, które tu widzimy, to jest wszystko owczy obornik. W zeszłym roku było jeszcze tego więcej, było tyle. Jest taka hałda obornika, takie wały usypane i w tym rosną ogórki. I wystarczyło na zeszły rok i na ten rok też im starczy jeszcze. A na przyszły prawdopodobnie zrobię tutaj kapustę. Uwaga, uwaga, bo tutaj rosną cukinie. Tu wschodzi kukurydza. Tutaj rośnie dynia Hokkaido. Bo to jest okulnik, gdzie zimą trzymam owce. I owce tu siedzą przez 2-3 miesiące zimy, pozostawiając grubą warstwę niedojedzonego siana, słomy i nawozu. I potem w to sadzę dynię. I dynia to zarasta całą tą powierzchnię na gęsto. Potem na jesieni zbieram stąd dynię i wracają tu owce. I w międzyczasie zostawiają tu znowu nawóz. No i tak już tutaj 2-3 rok. No i ziemia tu się robi już taka naprawdę czarna pod spodem. Tutaj na przykład jak patrzymy, gdzie sadziłem tą dynię, no to już jest, tej próchnicy tu już jest bardzo dużo. I to wszystko ciemnieje z roku na rok coraz bardziej. Tu mamy melony i arbuzy, no i to będę dzisiaj wieczorem sadził, dzisiaj i jutro. Tu zostały jeszcze dynie, patisony i cukinie, których już nie mam gdzie wsadzić. I no nie wiem, co z tym zrobię. Może mi się to uda komuś sprzedać, albo podaruję komuś po prostu. No i tak samo tu fasoli mi zostało. To są zioła mojej córki, które ona uprawia na sprzedaż, żeby mieć tam kieszonkowe jakieś. No i to są generalnie to, co mi zostało z rozsady, czego jeszcze nie posadziłem. No tu mamy cebulę, na którą nie miałem miejsca, ale zaraz mi się zwolni jedna grządka po buraku liściowym i tam wsadzę cebulę. No a to mi zostało po prostu, więc będę tak utykał w różne miejsca. No zawsze się jej po prostu trochę więcej, bo
bo różnie bywa, czasami coś nie wzejdzie, a powschodziło 100%, więc mam nadwyżki. Żaden rolnik nie produkuje wszystkiego, coś tam trzeba kupić. Zresztą to jest też bez sensu dążyć do tego, żeby być samowystarczalnym. Mi się wydaje, że sensowna samowystarczalność mogłaby istnieć w obrębie gminy albo może powiatu, kilku gmin, kilkunastu gmin, na takim terenie. Takie społeczności trochę bardziej rozległe mogłyby być już samowystarczalne. Na takim terenie mogłyby być wszystkie możliwe usługi i produkcja żywności, i produkcja paliw, jakieś źródła odnawialnej energii. Także społeczeństwa żyjące w takich trochę większych skupiskach już wydaje mi się mogłyby być samowystarczalne. Czy jest samotny być rolnikiem? No tak, to jest, doskwiera mi tu samotność przy tym. No, brakuje mi kogoś tak na co dzień, kto by po prostu dźwigał ze mną ten trud. No bo to jest trud, no, jak każda praca. No, tego mi brak. A chcesz udzielić twojej wiedzy z innymi? Tak, oczywiście i zresztą robię to. Organizujemy i warsztaty, i szkolenia i ja sam służę różnymi konsultacjami i na miejscu terenowymi i konsultacji udzielam online, także na ile tylko mogę. Nie lubię się kreować na jakiegoś guru i nigdy się nie kieruję, natomiast mam już jakieś doświadczenia i tymi swoimi doświadczeniami się bardzo chętnie dzielę. Też błędami, które popełniłem na przykład i popełniam cały czas, bo to też jest ma walor edukacyjny. Może czasami nawet bardziej niż sukcesy, którymi się chwalimy. Jakie jest największe zagrożenie, przed którym stoisz? Chyba susze, mi się wydaje. Generalnie tak, całe te wszystkie procesy pustynnienia. Póki co mamy wodę z sieci, ale 2 lata temu, 3 lata temu, jak były duże susze, no to brakowało w wodociągu wody. Poza tym pompy chodzą na prąd, więc jeżeli są przerwy w dostawie prądu, to też wtedy nie mamy wody. No my mamy jeszcze własną wodę z własnego źródła, ale nie jest ona aż tak bardzo wydajne. Także myślę, że woda jest wielkim problemem. A boisz się, że sytuacja będzie pogarszać? No spodziewam się tego, że będzie się pogarszać, no bo raczej nie mamy szans na to, żeby ona się polepszała. No i trzeba się na to przygotowywać i prowadzić gospodarkę tak, żeby sobie móc w przyszłości radzić z okresami suszy długotrwałymi, z nieprzewidywalną pogodą, z burzami gradowymi, z silnymi wiatrami. No ten nasz klimat taki jest mocno rozchwiany. Z tego powodu ja mam tylko kawałeczek ogródka, a cała reszta to są pastwiska, bo trawa jest najbardziej odporna. W sytuacji takiego niepewnego klimatu i ekstremalnych zjawisk najbardziej racjonalne jest opieranie gospodarki na trawie, która najwięcej znosi. To jest najbardziej odporne. A dobre, gęsto zdarnione pastwisko też najdłużej wytrzyma suszę, najmniej cierpi z tytułu przymrozków. Pod wieloma względami jest najbardziej odporne. I jest to najlepsza strategia na takie niepewne klimatycznie i pogodowo czasy. Dlatego myślę, że 90% powierzchni pod pastwiskami najlepiej zadrzewionymi, bo to jest dodatkowa ochrona i dodatkowa stabilność jeszcze całego ekosystemu i te 10% na takie uprawy jednoroczne, to myślę, że to jest dobra proporcja. Cała sytuacja klimatyczna wywołuje różne reakcje u ludzi, ale generalnie najczęściej spotykane dwie to jest tak, po pierwsze wyparcie, że nie ma nic takiego, ludzie nie chcą generalnie o tym słuchać i nie chcą o tym myśleć, bo w momencie jak przyjmują do wiadomości, że stoimy na progu katastrofy klimatycznej, a w zasadzie to ona zaczęła już się dziać, ludzie wpadają w depresję. I depresja klimatyczna z jednej strony, a z drugiej strony wyparcie tego wszystkiego, co się dzieje, to w gruncie rzeczy, według mnie, są dwie strony tego samego medalu. Większego obrazka, który się nazywa nasza ludzka megalomania. Staram się żyć inaczej, staram się, żeby mój wpływ na ten świat był pozytywny, żeby to gospodarstewko niewielkie, które prowadzę, więcej tego węgla gromadziło w ziemi niż go emituje, żeby ślad po mnie pozostał jakiś, żeby moja działalność na tej planecie miała wynik pozytywny, na plus, a nie na minus. No i tyle, no, co ja mogę więcej zrobić. No, ale fajnie by było zostawić tą planetę w jakimś przyzwoitym stanie dla potomności, dla naszych dzieci.
Ja też mam córkę i chciałbym, żeby żyła w fajnym świecie, a nie w świecie wojen i kataklizmów. Dlatego staram się jakoś mądrze gospodarować i w tym odnajduję sens po prostu. Miarą naszego sukcesu będzie to, czy nasze dzieci będą chciały pozostać tutaj i robić to, co my. Czy my stworzymy, czy uda nam się stworzyć dla nich wizję przyszłości tak atrakcyjną, żeby chcieli tu zostać. W tym też jest moja największa nadzieja, że moja córka, moi chrześniacy, młode pokolenie będą chcieli to kontynuować, przyjść tu, robić coś albo gdzieś w innym miejscu, że patrząc na mnie i na to, co robię, pomyślą sobie, kurczę, to jest fajne. To fajnie być rolnikiem. Wiem, że to trudne, ale to jest coś, tak bym chciał, tak bym chciała. No, także to jest też moja duża nadzieja, że uda mi się jakąś taką fajną, pozytywną wizję stworzyć na przyszłość. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania? Przede wszystkim zapraszam na moje social media, na Instagrama, na Facebooka, na mój kanał na YouTubie. Linki do tych wszystkich moich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie pod tym wideo. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, bo będzie więcej takich filmów.